Dzień dobry, cześć. Wiosna jeszcze nie może się zdecydować, czy chce już przypuścić frontalny atak zielenią, czy dalej chce wyglądać jak burosina sceneria do filmu grozy. Z drugiej strony jest już ciepło, więc rekonesans pojezierny ma jak najbardziej sens. Tylko prognozy pogody są jeszcze bardziej kapryśne od samej pogody. No bo na przykład dzisiaj, od samego rana, w tym miejscu miało świecić słońce. No właśnie, ale co to za miejsce? Jesteśmy na stacji Wiewiecko, jakieś 12 km na północny wschód od Ińska, a więc w tej bardziej patchworkowej części trasy po Jezierzy Zachodnich. Główne cele dzisiejszej wycieczki są zasadniczo dwa. Ińsko, nigdy jeszcze nie byłem, i obadanie tzw. łącznika trasy po Jezierzy Zachodnich do Szczecina, a dokładniej rzecz biorąc do Stargardu, bo filmy Szczecin-Stargard z łatwością możecie znaleźć na kanale. Mamy jakiś rowerek namalowany na drzewie, więc chyba dobrze jedziemy. Zresztą, szczerze mówiąc, początek jest na tyle malowniczy, że nawet jeżeli gdzieś zboczymy, to i tak nic się nie stanie. Będzie po prostu ciekawiej. Słońce dopiero teraz wychodzi zza chmur, a do tego ewidentnie całkiem niedawno tutaj padało. Żadna z prognoz na dzisiejszy poranek nie sugerowała opadów, tak więc może być dzisiaj całkiem zmiennie. Wszelkie znaki, znaki przede wszystkim drogowe, wskazują na to, że to dobry kierunek. Jesteśmy na R20 i do Ińska mamy 11 km, a do miejscowości Kozy 22 km. Ale co najważniejsze, wskakujemy na najprawdziwszą, gładziutką, naprawdę gładką, drogę rowerową i możemy w pełni podziwiać uroki pojeziernego krajobrazu. Nie jest źle. Oprócz tego jednego wyrobiska, czy co to było, okolica wygląda naprawdę bardzo przyjemnie. Trochę pagórków, pola przemieszane z lasami. Jest ogólnie tak dość wakacyjnie, bym powiedział. W Storkowie do połowy wsi prowadzi ciąg pieszo-rowerowy, a od środka tej miejscowości, o charakterystycznym zbliżonym do wsi placowej pomorskim układzie przestrzennym, jedziemy boczną drogą tej okolnicy, by wyjechać potem na chwilę na główną drogę. I zaraz za Storkowem z powrotem wskoczymy na DDR-kę, która bez żadnych przeszkód doprowadzi nas aż do Ińska. Szczerze mówiąc, w Ińsku przegapiłem wcześniejszy zjazd na plażę, a potem się okazało, że najbardziej dogodny zjazd na jezioro jest dopiero prawie w centrum. Zerknijcie na ślad GPS, ale bez obaw, wszystko sobie zaraz dokładnie tutaj obejrzymy. I tak, ulicą poprzeczną po paru metrach docieramy nad brzeg jeziora w rejonie wieży widokowej, jednocześnie wjeżdżając do Ińskiego Parku Krajobrazowego. Jezioro Ińsko jest jednym z najczystszych w Polsce. Woda w nim cechuje się wyjątkową przejrzystością. Widoczność sięga nawet kilku metrów w głąb. Dzięki temu jest to popularne miejsce wśród pasjonatów nurkowania, oferujące ogromne możliwości eksploracji, zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych. Dawno temu w jeziorze Ińsko żył ogromny rak. Najstarsi mieszkańcy miasta powiadali, że wielkością przewyższał dorodnego byka. Siła jego również była przeogromna.
Gdy tylko chciał, wychodził z odmętów jeziora i przecinał swoimi ogromnymi nożycami drzewa, rozłupywał twarde kamienie. Rak niszczył wszystko, co napotkał i mieszkańcy Ińska nie mieli nadziei na spokojne życie. Różni śmiałkowie imali się różnych sposobów, by pojmać bestię. Wszystko na próżno. Dopiero sprytny młody kowal wykuł łańcuch tak potężny, że zdołano za jego pomocą przygwoździć potwora do dna jeziora. Podobno drzemie tam po dzień dzisiejszy. Prawda, że to ciekawa legenda? Zwłaszcza dla początkujących nurków? Około kilometra na północny wschód od wieży widokowej mamy całkiem rozległą plażę. Poza sezonem zupełnie spokojnie dotrzemy tam rowerem ścieżką nadbrzeżną. W miesiącach letnich podejrzewam, że lepiej jest jechać DDR-ką wzdłuż głównej drogi. Krystalicznie czysta woda, urozmaicona linia brzegowa i otaczające lasy sprawiają, że Ińsko to jedno z najpiękniejszych jezior w Polsce. Pagórkowaty teren ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie tworzy malownicze widoki, a liczne zatoczki i półwyspy dodają temu miejscu wyjątkowego uroku. Przy brzegach rozciągają się trzcinowiska i szuwary, będące naturalnym schronieniem dla wielu gatunków ptaków. W wodzie rozwijają się podwodne łąki ramieńcowe, świadczące o niezwykłej czystości ekosystemu, a głębsze partie jeziora porastają rzadkie gatunki roślin wodnych, takie jak rogatek sztywny czy rdestnice. Jezioro tętni życiem. W jego wodach można spotkać szczupaki, sandaczy, okonie, a także bardziej wymagające gatunki, takie jak sieja czy sielawa. Trzcinowiska to dom dla łabędzi, perkozów i kaczek krzyżówek, a nad taflą wody często można dostrzec polujące bieliki i rybołowy. Pod powierzchnią kryją się raki, będące naturalnym wskaźnikiem czystości wód, a także liczne małże i ślimaki wodne. To wszystko sprawia, że jest to ciągle miejsce, w którym natura wciąż ma pierwszeństwo i może zachwycać bogactwem życia i niezwykłą harmonią ekosystemu. No to pora zrobić zawrotkę. Ale zanim wrócimy na szlak, to podjedźmy jeszcze w jedno miejsce, dzisiaj leżące na uboczu. Wygląda jak droga wiodąca na stację, prawda? Dokładniej mówiąc, na stację dawnej kolejki wąskotorowej, otwartej w 1895 roku jako część Stargardzkiej Kolei Dojazdowej, która połączyła Ińsko ze Stargardem. Kolej kursowała tutaj przez ponad 100 lat. Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku trudną sytuację wąskotorówki próbowano ratować, organizując przejazdy turystyczne z lokomotywą PX48 z 1953 roku. Niestety, pomimo początkowo dużej frekwencji, 1 czerwca 1996 roku nastąpiło zamknięcie tej linii. Wraz z rozbudową sieci dróg rowerowych na Pomorzu Zachodnim pojawiła się koncepcja wykorzystania starotorza wąskotorówki jako podbudowy pod trasę łącznik pomiędzy Stargardem a trasą po Jezierzy Zachodnich. Pod koniec ubiegłego roku ogłoszony został przetarg na budowę odcinka drogi rowerowej Marianowo-Ińsko. No dobra, ale według mapy rowerowej województwa zachodniopomorskiego sam szlak gdzieś biegnie. Spróbujmy podążyć przynajmniej jego teoretycznym śladem. Droga Dolinówka biegnie niemal wzdłuż dawnej wąskotorówki. Tak więc na tym odcinku i sugerowany obecny szlak i przyszła wybudowana DDR-ka będą biec bardzo podobnie, tuż w pobliżu brzegów jednej z wielu odnóg jeziora Ińsko. Zresztą, jeśli chodzi o topografię, zerknijcie na mapę z linku w opisie filmu. Swoją drogą warto tu zjechać z głównej drogi, choćby na chwilę.
W Linówku linia odbijała od drogi w kierunku południowo-zachodnim. Jeżeli zjedziemy za wsią, kierując się dawnym śladem, to trafimy na dobrze zachowany nasyp kolejowy. W tym miejscu też podobno była dawna stacja Linówko, ale jedyne co znalazłem to zagrzebane, spróchniałe podkłady kolejowe. Droga od Linówka przez Białą Ińską biegnie wśród pól, no i tak szczerze mówiąc nie porywa. O ile droga zwiewiecka, chociaż podobnie lokalna, była po prostu malownicza, tak tutaj jedziemy po prostu wśród pól, a dodatkowo wjeżdżając na drogę Chociwel-Dobrzany, ruch samochodowy staje się tutaj coraz bardziej intensywny. Jedyne na co bym zwrócił uwagę to podjazd przed Białą. Jest stromo, jest kręto i naprawdę trzeba tutaj uważać. To, czego nie było widać w Linówku, świetnie widać w Kozach. Dla miłośników kolejowych artefaktów chyba jest to nie lada gratka. Pozostaje mieć nadzieję, że wraz z wybudowaniem drogi rowerowej te relikty zabytkowej techniki nie ulegną uszkodzeniu. A może warto by było je jakoś wyeksponować? Albo jakoś je zagospodarować? No dobra, to skoro asfalt zrobił się nieciekawy, to pora na nieco eksploracji. Porzućmy sugerowany szlak przez Dobrzany i spróbujmy podążyć wzdłuż nasypu wąskotorówki, czyli mniej więcej przyszłym śladem drogi rowerowej w kierunku na Mosinę. Sprawdźmy, na ile okaże się to możliwe, a na ile uciążliwe. No i do tego miejsca jest całkiem znośnie. Jedzie się trochę drogą polną, trochę leśną, ale na jakieś pół kilometra przed poprzecznym asfaltem do Mosiny ktoś postanowił wzmocnić drogę, wysypując ją gruzem budowlanym z dużym udziałem jakichś płytek i innych ostrych krawędzi. Nawierzchnia jest do tego stopnia nieciekawa, że wolę zejść z roweru, żeby nie narażać opon i te najgorsze, jakieś 300 metrów, wolę przebyć spacerkiem. No i chyba mam dosyć eksploracji. Dodatkowo asfalt do Kępna też jest jakiś taki mocno terenowy. Dopiero w samym Kępnie wskoczymy na drogę o zdecydowanie lepszej jakości. No ale niestety z ruchem samochodowym. Za to do Wiechowa i dalej na Marianowo trochę będzie można docisnąć, no bo mnie ta wąskotorówka jakoś tak strasznie mocno spowolniła już. Marianowo to spora wieś leżąca nad jeziorem Marianowskim, otoczona pagórkami i polami Pojezierza Stargardzkiego. Choć dziś jest spokojnym zakątkiem, jej historia kryje jedną z najbardziej mrocznych i tajemniczych postaci regionu, albowiem najbardziej znaną mieszkanką Marianowa była Sydonia von Bork, szlachcianka, która przeszła do legendy jako rzekoma czarownica oskarżona o rzucenie klątwy na ród Gryfitów. Sydonia urodziła się około 1545 roku w pomorskim rodzie o wielowiekowej historii. Obdarzona nieprzeciętną urodą i zdolnościami, rozpieszczana przez ojca i matkę jako najmłodsza z trójki dzieci, wychowywała się w przeświadczeniu, że jest najpiękniejszą na Pomorzu. Niestety, utrata oszczędności w związku z upadkiem banku braci Lloydsów spowodowała, że rodzina popadła w kłopoty finansowe. Nic dziwnego zatem, że zamiary młodej arystokratki polegające na poślubieniu księcia pomorskiego spełzły na niczym, a sprawy zaczęły przybierać coraz gorszy obrót. Po wyjeździe z Wołogoszczy Sydonia wraz z jej siostrą trafiła pod opiekę niechętnego im brata Ulricha. Wymusił on na siostrach zrzeczenie się praw majątkowych po rodzicach. Gdy w 1569 Ulrich ożenił się z Otylią von Dewitz, siostry, nie mogąc porozumieć się z bratową,
opuściły popadający w ruinę zamek w Strzmielach. Dalsze losy Sydonii to ciągłe procesy sądowe, począwszy od dochodzenia spadku po rodzicach, a potem po siostrze, liczne zatargi i konflikty z sąsiadami, a w końcu niestety proces o czary. Z rozmaitych akt sądowych wynika, że od młodości nie miała stałego miejsca zamieszkania. Była konfliktowa i agresywna. Początkowo przyjaźni i jej sędziowie stawali się coraz mniej przychylni. Nie udało się jej odzyskać spadku po siostrze. Będąc w nieustannych tarapatach finansowych, była dodatkowo prześladowana przez ludzi, najprawdopodobniej nasyłanych przez brata. Aby wymusić na bracie wypłatę posagu, postanowiła wyjść za mąż. Miała co najmniej 15 narzeczonych i to nawet będąc w podeszłym wieku, do ślubu jednak nigdy nie doszło. W 1604 na wniosek krewnych została przyjęta do klasztoru w Marianowie. Z racji wieku została zastępczynią przełożonej, lecz po roku pozbawiono ją funkcji ze względu na, oględnie mówiąc, trudny charakter. Zaczęła się otaczać zwierzętami, interesować się otaczającą przyrodą, a w tym właściwościami ziół. Zaczęła udzielać porad lekarskich. Niestety wiele jej przewidywań się sprawdzało, co w ówczesnych czasach mogło być od razu potraktowane jako przepowiednie, a stąd już prosta droga do posądzenia o czary. I tak też się stało. W 1612 oskarżono ją o rzucenie klątwy na rodzinę książąt pomorskich z rodu Gryfitów, albowiem miała jakoby przepowiedzieć, że nie minie 50 lat, jak ród księcia wyginie. Uznano to za przestępstwo polityczne, zwłaszcza w kontekście niewyjaśnionych zgonów kolejnych książąt. Ostatni, Bogusław XIV, zmarł bezpotomnie w 1637 roku. Akt oskarżenia obejmował aż 74 artykuły, w tym takie jak zarzuty jak posądzenia o trucicielstwo czy obcowanie ze złymi duchami. Uznano ją winną śmierci 9 osób i skazano na ścięcie mieczem. Wyrok wykonano 19 sierpnia 1620 roku, a ciało spalono na stosie. Już kilkadziesiąt lat po śmierci Sydonii piszący o niej dowodzili jej niewinności. Stała się bohaterką poczytnych romansów i legend, a na przestrzeni wieków jedną z najbardziej popularnych postaci pomorskiej literatury i malarstwa. No dobra, ale pora już ruszyć dalej, gdyż przed nami jeszcze parę ładnych kilometrów. Jeszcze tylko rzut oka na pozostałości stargardzkiej wąskotorówki, które w Marianowie są wciąż bardzo dobrze zachowane i jedziemy dalej na Czarnkowo i Pęzino. Droga jest tutaj w różnym stanie. Czasami jest niemal gładko, czasami zdarzają się odcinki mocno kostropate. Ruch aut jest niewielki. W każdym bądź razie ta część trasy, zwanej łącznikiem do trasy po Jezierzy Zachodnich, jest wyznaczona tylko na mapie. Nie znajdziecie tutaj żadnych oznaczeń szlaku ani drogowskazów. Chyba dopiero na odcinku Pęzino-Ulikowo można znaleźć jakieś znaczki, ale nie są to tabliczki R-ki, tylko oldschoolowe malowanie tak zwanego szlaku rowerowego na drzewach. Za wsią Ulikowo musimy wtoczyć się już na taki terenowy odcinek i o ile do stacji jest on znośny, to za torami robi się coraz gorzej. Najpierw jest to droga polna, potem piaszczysta droga polna, a przed samym Stargardem jest już to po prostu bruk. Tak więc łącznik do R20, łącznik w dużym cudzysłowie, istnieje jak na razie bardzo mocno teoretycznie. Zresztą podobnie jest z samą R20 na odcinku pomiędzy Ińskiem a Dobrzanami. A nawet chyba dalej też nie ma jeszcze śladów infrastruktury rowerowej. Także, dopóki nie powstanie DDR-ka Marianowo-Mosina-Ińsko, a najlepiej także kawałek Ulikowo-Stargard, to eskapada w te rejony
Jeżeli chodzi o turystykę rowerową, to temat raczej dla koneserów gatunku. No cóż, będziemy czekać, jeździć, obserwować. No i w ten sposób dotarliśmy do Stargardu. Tutaj już bez większych przeszkód można dotrzeć w rejon dworca kolejowego, skąd w ten czy inny sposób możecie dojechać już w najbardziej rozmaite kierunki. Dziękuję zatem za obejrzenie tego materiału w całości. Mam nadzieję, że okaże się on przydatny w planowaniu wycieczek. Zerknijcie jeszcze na ślad GPS na komód. Jeżeli relacja przypadła Wam do gustu, zostawcie proszę łapkę w górę. A jeżeli oglądacie moje filmy, a nie subskrybujecie jeszcze kanału, to teraz jest najlepszy moment, żeby to zrobić. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie dotrzeć do coraz większego grona rowerzystów. Wygląda na to, że pogoda już się nie poprawi, także ja się żegnam z centrum Stargardu i do następnego razu.